To jedno z najbardziej zaskakujących aut, jakie miałam w swoich testach. Dlaczego? Przede wszystkim jest rzeczywiście bardzo tanie. Produkowane w Indiach. Cena startuje od, uwaga, 37 900 zł za tak zwanego Golasa. Jak dorzucicie radio i klimę, to już jest 40 900. Co za te pieniądze włożono do tego samochodu? Czego możecie się spodziewać poza takim, a nie innym designem? Opowiem już za chwilę. Moi drodzy, wszyscy ci, którzy myślą, że ma coś wspólnego z Fordem Ka, są znów w błędzie. Dlaczego? Ponieważ ten samochód kompletnie nie ma nic wspólnego z tym autem. Niestety producent zaoszczędził na wymyśleniu nowej nazwy i nazwał auto Ka+. Ostatnie Ka zjechało z fabryki polskiej zresztą w 2016 roku w maju i od tamtej pory producent dwoił się i troił, żeby stopniować napięcie właśnie w związku z tym nowym modelem. On jest oparty na właściwie płycie podłogowej Fiesty, więc jest większy zdecydowanie od Ka. Nawet o 30 cm jest dłuższy, to jest prawie 4-metrowe auto, więc jeśli myślicie, że to jest konkurent dla, załóżmy, Toyoty Aygo czy Volkswagena Apa, to znów nie, absolutnie nie. Jest w każdym wymiarze od nich większy. Raczej powinniśmy go porównywać ze Skodą Fabią, czy też na przykład z Toyotą Yaris, ale znów jest od nich wyższy. Jeśli myślicie, że najtańsze auto na polskim rynku musi być małe, niewygodne, źle wykonane, toporne, nudne, to jesteście w błędzie. Jak łatwo się domyślić, siedzimy w wyjątkowo zaskakującym i przestrzennym, o dziwo, wnętrzu Ka+, które o tyle zaskakujące, że wygląda całkiem profi. Nie jest to takie bardzo low budżetowe, jak można byłoby się spodziewać, choć oczywiście plastiki są dość twarde, nie ukrywajmy tego. Natomiast cały design jest bardzo przyjemny dla oka. Nawet zegary takie dość nieskomplikowane wyglądają całkiem ok. Ja oczywiście mam tutaj auto wyposażone topowo, to jest ta wersja lepsza, Trend Plus. Mam skórzaną kierownicę, mam gniazdko 12V, mam wejście USB, AUX, mam mnóstwo, ale to dostajemy w standardzie, schowków. Jest ich tu łącznie 21, jeden ukryty. Natomiast właściwie mieszczą wszystko. Karty, monety, napoje, zarówno pasażerów z tyłu, jak i z przodu. W drzwiach i pasażera, i kierowcy możemy pomieścić butelki. Ja nawet uchnęłam 1,5-litrową wodę. Mamy tu naprawdę wszystko to, co kierowcy do szczęścia potrzebne. Na monitorku ponad 4-calowym widać wszystko. Działa to tak jak w Fordach z systemem Sync 3. Naprawdę bardzo intuicyjnie, łatwo możemy sterować funkcjami z poziomu kierownicy. Ku mojemu zdziwieniu znów mam tutaj lampkę z tyłu pod sufitce. Mogę sterować położeniem kierownicy pionowo. Mogę sterować nawet wysokością oparcia, co nie jest standardem w tego typu samochodów. I oczywiście pochyleniem fotela. No i tyle. Właściwie czego więcej chcieć? Mamy do dyspozycji jedynie jeden silnik, 1,2 litra pojemności w dwóch wariantach mocy, albo 70, albo 85 koni mechanicznych, albo 105, albo 112 Nm momentu obrotowego. Jak ten samochód zachowuje się na drodze z takim silnikiem? Zaraz zobaczymy, ale pamiętajmy, że nie ma tu na szczęście 3 cylindrów, tylko są 4. Jak się jedzie Fordem Ka? Otóż całkiem ok. Co mogę powiedzieć o samochodzie, który przyspiesza do setki w jakieś 15,3 sekundy. To jest w tej wersji 70-konnej. Pamiętajmy, że nie należy się tutaj spodziewać fajerwerków. To nie ta grupa docelowa. Wiadomo, że ten samochód będą kupowali ludzie, którzy chcą się przemieszczać z punktu A do B i to będzie dla nich wiążące.
Dodatkowo możemy tutaj na przykład sobie sprawdzić zużycie paliwa. Mam taką możliwość tutaj, naciskając przycisk w kierunkowskazie w dźwigni. Mogę sobie sprawdzić zasięg, mogę podejrzeć, że w obecnym stanie, kiedy wyciskam 7 poty z tego motoru, muszę się przyznać, zużycie jest na poziomie 7 litrów. Producent deklaruje w mieście jakieś 6,5, więc bardzo daleko nie odbiegłam od tego wyniku. Auto prowadzi się całkiem stabilnie. Oczywiście jeżeli chcemy jechać nim dynamicznie, a nie radzę, no to troszkę przechyla się w zakrętach. Zawieszenie tutaj z przodu mamy kolumny Macphersona, z tyłu mamy belkę skrętną. Tanie rozwiązanie, ale dobre do tego typu aut. Wiele samochodów innych producentów ma takie rozwiązanie. Mam tutaj 5-biegową manualną skrzynię. Sprawia się całkiem dobrze, natomiast brakuje mi tutaj 6 biegu ewidentnie. Nie rozpędzam się do jakichś wielkich prędkości. Tutaj na autostradzie 140 to jest naprawdę już bardzo dużo dla tego samochodu, ale najfajniejsze jest to, że nie jest głośny. Te 3-cylindrowce są denerwujące pod tym względem. Tutaj ten samochód jest całkiem dobrze wyciszony i komfortowo można podróżować nawet na dłuższym dystansie. Uwaga, będę przyspieszać. Mam w tej chwili 50, jak to w mieście, zrzucam na 2, 3,5 tysiąca obrotów, 5, 6, 6,5, trójka. Słuchajcie, ten samochód przyspiesza, tylko trzeba naprawdę umiejętnie jechać, czyli redukować w odpowiednim momencie, przy odpowiednim poziomie obrotów. Rozpadało się, auto się zabrudziło, ale trzeba jakoś znaleźć otwarcie bagażnika. Tylko jak? Nie ma guzika, niestety trzeba się pobrudzić, ewentualnie można się wrócić i znaleźć odpowiedni przycisk tutaj przy światłach lub skorzystać z dwukrotnego naciśnięcia tego przycisku. Bagażnik w K+ jest całkiem spory ku mojemu zdziwieniu. Mieści bagaże 2 dorosłych osób, 2 duże torby. Nawet możemy tutaj poupychać, ponieważ jest dość wysoki, jakieś mniejsze torebki jeszcze na górze. Jeżeli jedziemy w 2 dorosłe osoby, możemy też przecież złożyć tylne siedziska. One się dzielą w stosunku 60/40 i wtedy zyskujemy bardzo dużą przestrzeń, powyżej 800 litrów, więc możemy spakować naprawdę właściwie pół samochodu. Natomiast pamiętajmy, że K+ jest autem 5-osobowym. No i wówczas, jeżeli mielibyśmy w 5 osób tutaj skorzystać z bagażnika, no to może być pewien problem. W ustawieniu przedniego fotela, a mierzę 1,70 cm wzrostu, zostaje tyle mniej więcej przestrzeni na nogi. Dalszy fotel obrazuje to, ile przestrzeni zostaje, jeżeli usiądzie bardzo wysoki kierowca i oddali się fotelem pasażera na maksa. Wtedy rzeczywiście tej przestrzeni jest na tyle mało, że zmieści się tam jedynie dziecko. Natomiast tutaj jest bardzo ok i powiem szczerze, nawet można powiedzieć zaskakująco dużo przestrzeni, zwłaszcza nad głową, tutaj właśnie na przestrzeni kolań. I nawet muszę Wam powiedzieć, że całkiem ok siedzi się również na środku. To jest naprawdę bardzo przestrzenne auto. Dobra, koniec ujęcia. Zamykamy teatrzyk. Wichajsterek. Gdzie to było? Tu? Że niby to ma być tak? Słuchaj, to chyba tak jest. Przez przypadek odkryłam. No.